To są różne gatunki gekonów, tak? Tak. One muszą mieć jakieś specjalne warunki w ogóle, gekony, czy Nie trzeba. Nie. normalnie w akwarium i co? Jedzą jakieś owady, czy... Tutaj właśnie jest karma. Aha, karmy mają taką swoją. Aha. Karmę tutaj mamy takie na świerszcze, bo tych świerszcze jedzą. Aha. Ładne są, kolorowe, różne. Widzę, że takie różne mają te tak. barwienia. Lżejsze, to są takie małe. A tutaj piramidka. Czy ja mamie wyślę, czyli nie chciała, żeby kupić. Są pająki? Traszniki, aha. Mama na biżuterię, to są potem też ptaszniki. Ale one mają mniej tak jakby włosków, mam wrażenie, że to są jakieś, czyli to są różne rodzaje, tak Różne, jakby, są tak? naprawdę są bardziej włochate, nie wiem, praktycznie w ogóle. Aha. I one muszą być tak osobno? W sensie na Nie, przykład bo się zjada. zjadają się, tak? Tak, dokładnie. A co tu pani ma? Takie duże robaki? Karaczany. Karaczany, aha. I to są też takie, że się je hoduje, czy one są w sensie jak? Czy to Można, bo one są ładne, ale też są jako karmka. jako pożywienie, tak? Tak, Czy, aha. Właśnie jest. Albo można kogoś przestraszyć. Nie? Do obrony zamiast psa w domu. Ja myślę, że bardziej niektórzy by się przestraszyli tak robaczków niż psa. Może gdzieś pójdę, czy Nie wiem, czy mam pakować takie. Jak one się nazywają? To są boa, a to są bukowy królewskie. Aha, i to można w domu hodować w Polsce? Tak? dopóki nie urośnie. To nie jest tak, oni to robią wszystko na fundamencie. Nie wiem, A to są młode, tak? Te co tutaj? A one w ogóle jak często jedzą? Bo gdzieś, że one raz na jakiś czas mogą tylko jeść. Jak to? No tak różnie. Takie małe to raz w tygodniu karmi się. Aha. Mają gotową karmę jakąś, czy po prostu, czy nie wiem, czy myszki, czy co w ogóle? Myszy. Myszy, taki mały też myszy zje? Ale to zaraz, bo mamy inspekcję, więc chyba go mamy odstawionego po prostu. Co to jest ten robaczek tutaj taki duży? To jest krocianok. Jak? Krocionuk? Aha. I to się je hoduje w sensie dla ozdoby, czy się je? Nie, Dla siebie. Dla... A też się jedzą, ale Aha. To raczej nie w Polsce. Nie. jeszcze nie, ale jedzą. Nie, tak pytam, bo to niektóre robaki są różne funkcje pełnią. Do metra 10 ten rosną. Porywek do 1,20 m. Jednak samce są troszkę mniejsze, samce właśnie tak do metra 20 m. Ale te myszki mrożone są jakoś dostępne, czy... Tak, bez problemu. Zoologicznych na internecie też można sobie zamawiać. Ja na przykład zamawiam na internecie, ja sobie zamawiam większą ilość, bo jednak troszkę taniej wychodzi. Rozumiem. I wtedy trzymać w zamrażarce sobie można i raz tego nie wyciągnąć. Ile kosztują w ogóle takie wężyki? U mnie od 250 do 300 zł. Znaczy nawet za 800 mam na przykład takie jak te. Zależy wszystko tak naprawdę tak. od odmiany bardziej, nie? A na przykład te jasne mam teraz w promocji za 300 zł. Aha, to jednak są większe koszty
tych zwierząt. Tak, tak. No, no. No, wszystko zależy od I genetyki. też jedzenie jest wymagające w Właśnie, sensie, jeśli nie? chodzi Czy nie o jedzenie? mrożonki, no to są śmieszne pieniądze na to tak naprawdę. Aha, aha. Na takiego małego wężyka w ciągu miesiąca wydajemy jakieś 3-4 zł. O, ciekawe. Na dorosłego Aha. wydajemy w porywach do 10 zł miesięcznie. Aha. Więc naprawdę to nie są jakieś... I normalnie w Polsce się je hoduje, znaczy w sensie To- można, tak? tak, tak, Czy, na czy to jest do jakiejś wielkości na przykład, że powyżej jakiejś Na przykład wielkości? niektóre węże, na niektóre gatunki trzeba mieć dokumenty, że trzeba je zarejestrować, Aha, ale na aha. przykład jak te węże zbożowe nie trzeba mieć żadnych dokumentów, można je sobie po prostu kupić, przywieźć do domu i to by było tyle tak naprawdę. A jakaś pielęgnacja terrarium czy coś w tym stylu? Jeśli chodzi o sprzątanie, no to tak raz w tygodniu trzeba posprzątać. Ja wyciągam odchody na przykład i co 3-4 miesiące wymieniam całe podłoże na nowe. No. Urodzą się tobie, w sensie masz taką, jakieś tam parę, że na przykład Tak, ma tak, te tak. jajeczka, tak? Bo ja to w tym roku miałem 110 młodych jajek. Aha, aha. Proszonką? Z jabłuszkami i z cynamonem w środku. Dziękuję. No to z jabłkami, tak? Jabłczankę? Tu są jeszcze kanapki z pastą jajeczną, albo z humusem, albo z pastą. Dobra, idę. No to pracować na tym. Nie, to chyba cena, nie? A te maskotki to po ile? Te śmieszne To maskotki. zależy które. Te są po 75, stówka, Aha. 80. Aha, No ręczna aha. robota jest. Aha, aha. A breloczki od 30 zł. Tak. I albino, i piewals. A potem jeszcze możemy do albinosa domieszać inne mutacje. Wtedy już wychodzą nam takie rzeczy. Także oprócz hodowli, to tytoń królewski, zresztą było tak samo. To jeszcze jest bardzo taka dobra lekcja genetyki. Próbuje się wybrać. No. A ile to kosztuje? A ja tego gigant. A ty na kim? Tam mi się najbardziej ta podoba. A jest jakiego sobie jabłko? I to jest One są śpiące. Tak mniej więcej odtąd dotąd to te mutacje barwne są około 350, a te powiedzmy w tamtą stronę to już jest 450. I wszystko to są ponadrogi. Wszystkie nie sprzedajemy takich sznurówek z tego sezonu, tylko wszystko są sztuki minimum roczne, już rozkarmione. Tu jest mutacja na przykład i wzoru, i koloru. A obsługuje je moja żona i ona twierdzi, że one się na jej widok uspokajają. Ale to, można sobie tu porozmawiać, bo to ona się zajmuje. Jak tam będę smyrać, to myślę, że przyjdą. Znaczy nie, no my większość ich sobie zostawiamy. Tak? Słuchaj, tam masz jednego samca, zaznaczyłam ci go gwiazdką, zostaw go sobie. Taki jest the best, tak? On będzie naprawdę marchewa. Dobra. On jest marchewkowy i ma czerwone plamy. Dobra. Lepiej już taką właśnie podrośniętą niż takie maluszki. No chyba, że mamy wiedzę, mamy doświadczenie, to tak, to w ten czas polecam mniejsze. A jak tak, to lepiej większe. Polecam, bo tutaj jeśli ona nawet, gdy je Państwo kupią i ona nie będzie jadła przez jakiś tam czas, to jest mniejsza szansa, że ona się odwodni, że ona maluch, no jednak takiego maluszka dobrze by było karmić 2-3 razy w tygodniu. A możemy to zaprosić?
Takiego malucha 2-3 razy w tygodniu, ale już to możemy nakarmić raz w tygodniu. Czym starsza, tak jak z wężami. Czym starsza, tym rzadziej karmimy. Jak Ile w ogóle kosztują takie żaby, tak orientacyjnie? Od 200 zł. Aha. Dziękujemy. A gdzie występują? W naturalnym środowisku Argentyna, Brazylia. A, Ameryka Południowa. aha. Można w doniczce położyć ją do jakiejś do miseczki tak raz na 2 tygodnie. Nie widzi tego jasnego Może ją miejsca. pani wysadzić, jakby się pani tego doniczka nie... Ale ja bym zostawił ze 2 sztuki. A te roślinki to tak jakby bez posadzenia rosną? I tak sobie... I z czego one wtedy? Wodę od czasu do czasu zrażę 2-3 razy w tygodniu najlepiej i Aha. słońce, światło. Aha. Coś takiego. W naturze one tak występują, że te... Jest ponad 700 gatunków. Jak to się nazywa w ogóle? Oplątwy. Oplątwy, tak? Coś takiego. One gdzie normalnie występują w naturze? W Ameryce. Ameryce, aha. I na pustyniach, i w tropikach. Aha. A to jest też to? To jest coś też to, aha. Na przykład te białe, to są pustynne rośliny, są bardziej białe, mają więcej tych włosków, to są trichomy i one przez te włoski właśnie pobierają i utrzymują wilgoć, a Aha. bardziej zielone są tropikalne, to wtedy Aha. więcej wilgoci. No ale ciekawe, to nawet tego nie widziałam. Nawet w botanicznym byłam i jakoś nie zauważyłam. Pewnie może i mają, ale jakoś nie zwróciłam uwagi.